Nawet politolodzy tacy jak Peter Mer wskazują, że to jest ułomność Parlamentu Europejskiego, czy szerzej tak zwanej demokracji europejskiej, bo ona jest bezalternatywna właśnie, czyli nie ma opozycji, która faktycznie może przejąć rządy. I to powoduje, zdaniem profesora Mera, że pojawiają się skrajne antysystemowe, populistyczne, eurosceptyczne ugrupowania. Właśnie wynika to stąd, że nie ma wymiany elit, nie ma wymiany rządów. W związku z tym to ciśnienie rośnie i jak gdyby elementem swego rodzaju choroby jest właśnie wzrost ugrupowań skrajnych, antysystemowych. Na poziomie europejskim to są ugrupowania eurosceptyczne, na poziomie narodowym to są ugrupowania takie jak Alternatywa dla Niemiec. Ja myślę, że problem polega na tym, że w wielu państwach, czy to w Niemczech, przykład Alternatywy, czy to w Wielkiej Brytanii, Brexit i tak dalej, doszły do głosu partie odrzucające tę w cudzysłowie non-alternatywność i w tym ja widzę ich problem, bo one są zagrożeniem dla demokracji, więc ja mówię Bogu dzięki za Unię Europejską, która jednak wspiera i stabilizuje ten trzon prodemokratyczny. Wszystko jedno, czy on będzie liberalny, lewicowy, konserwatywny, jakikolwiek, ale pewien trzon bez alternatywności wobec demokracji. A teraz odpowiadając na Pani pytanie, otóż tak zwany konflikt wokół praworządności w Polsce od połowy roku 2015 nie wynika z jakiegoś fundamentalnego sporu społecznego co do tego, na czym właściwie praworządność ma polegać i że mamy do czynienia z pewnym kryzysem, jeśli chodzi o konsensus praworządnościowy, tylko z systemowego, zdecydowanego podważenia dwóch fundamentalnych zasad demokracji liberalnej. Ten materiał powstał także dzięki darczyńcom Nowej Konfederacji. Jeśli chcesz, żeby takie całkowicie niezależne analizy spraw o strategicznym znaczeniu dalej powstawały, rozważ proszę dołączenie do grona darczyńców Nowej Konfederacji. Bartłomiej Radziejewski. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnej dyskusji organizowanej we współpracy Nowej Konfederacji oraz Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej. My w takim cyklu debat przyglądamy się już od kilku tygodni wraz z naszymi szanownymi gośćmi przeróżnym odcieniom, przeróżnym uwarunkowaniom relacji polsko-niemieckich i tak jak wcześniej przyglądaliśmy się na przykład relacjom dotyczącym dziedziny bezpieczeństwa, tak dzisiaj z panami profesorami porozmawiamy sobie na temat status quo demokracji, praworządności oraz takiej obustronnej perspektywie dotyczącej tego, w jaki sposób te nasze kraje funkcjonują. Dzisiaj mam przyjemność gościć pana profesora Wojciecha Sadurskiego, filozofa prawa, konstytucjonalistę, profesora nauk prawnych Wydziału Prawa University of Sydney. Dobry wieczór, panie profesorze. Dobry wieczór. Witam również pana profesora Tomasza Grzegorza Grossę, politologa, europeistę i socjologa, wykładowcy na Wydziale Nauk Społecznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. Witam, panie profesorze. Witam również. No i szanowni panowie, w związku z tym, że to jest dyskusja poświęcona i status quo demokracji, i praworządności, ja chciałabym wyjść od takiego bardziej ogólnego na początek namysłu nad tym, w którą stronę my właściwie z tą demokracją w tym momencie zmierzamy, bo od wielu lat toczą się dyskusje nie tylko w Europie, ale także na świecie. Dyskusje właściwie dające nam bardzo wiele do myślenia właśnie w tym kontekście, czy demokracja z przymiotnikiem liberalna ma swoją przyszłość i czy my rzeczywiście, i czy nasze społeczeństwa, nasze systemy polityczne właśnie ten
imperatyw demokracji liberalnej realizują. I tak jak na przykład kilka lat temu chociażby Viktor Orban zapowiedział, że no, w tym momencie rozpoczynamy erę demokracji nieliberalnej. Kilka lat temu również na forum Zgromadzenia Parlamentarnego ONZ Donald Trump na przykład mówił o tym, że to koniec multilateralizmu na świecie. No i w takim razie, co się stało, drodzy panowie, że tacy politycy, na przykład jak Viktor Orban, który w 1989 roku był przecież orędownikiem przemian demokratycznych zarówno na Węgrzech, jak i w Europie Środkowo-Wschodniej, jest w stanie teraz wypowiedzieć takie słowa, mówiąc o tym, że demokracja liberalna nie ma obecnie przyszłości. Pana profesora Sadurskiego poproszę na sam początek. Dziękuję bardzo za zaproszenie przede wszystkim. I może powiem tylko na sam początek, że jeżeli przejdziemy później również do spraw niemieckich czy polsko-niemieckich, ja się w ogóle na tym nie znam. Także ja naprawdę nie chcę uchodzić tutaj za eksperta od czegoś, o czym mam bardzo słabe pojęcie, także tutaj z chęcią całkowicie ustąpię miejsca mojemu współpaneliście, którego również serdecznie pozdrawiam. Jeżeli chodzi o demokrację, to wydaje mi się, że nie ma innej demokracji niż liberalna. I pojęcie demokracja liberalna, w tym pojęciu przymiotnik liberalna nie ogranicza kategorii, którą opisuje rzeczownik, także mamy rozmaite inne demokracje i między innymi jest również liberalna, ale że liberalna demokracja jest pewnym słownym agregatem, w którym przymiotnik liberalna niejako powtarza czy wzmacnia rzeczownik demokracja. Bo element liberalny w tym słowie demokracja liberalna oznacza prawa jednostki, prawa mniejszości, w szczególności prawa polityczne, uprawnienia demokratyczne. Przede wszystkim wolne wybory, ale także wolność słowa, wolność religii, wolność tworzenia partii i innych stowarzyszeń i tak dalej. Otóż nie ma demokracji bez zagwarantowania tych wolności. Teoretycznie można rzecz jasna wyobrazić sobie demokrację, w której, w cudzysłowie demokrację, w której raz na 4, 5 czy 6 lat suweren wybiera swój rząd, a później przez te najbliższe lata rząd robi absolutnie co chce. To jest z grubsza opis tego, co się działo w Polsce przez ostatnich 8 lat. Ale wiemy, że w realnej polityce to tak nie działa, dlatego że jeżeli przez te lata rząd powołany początkowo demokratycznie nie jest ograniczony przez żadne bezpieczniki, między innymi przez te uprawnienia, o których wspomniałem, no to on siłą rzeczy zrobi dwie rzeczy. I to bardzo ładnie opisuje nasz, to znaczy pana i mój i pani rodak, politolog od lat pracujących w Stanach Zjednoczonych, Adam Przeworski, który pisze, że takie rządy, które nie są niczym ograniczone, ale doszły nawet do władzy demokratycznie, przez swoją pierwszą kadencję, a już na pewno przez drugą, będą robili dwie rzeczy. Znaczy maksymalnie wzmacniały władzę wykonawczą kosztem wszystkich innych władz, zwłaszcza sądowej, a po trzecie będą robili wszystko, by umocnić swoje szanse ponownych wyborów, reelekcji, a zatem będą, jak to się ładnie po angielsku mówi, przekręcać czy przesuwać to boisko, na którym toczy się pole, na swoją korzyść. Reasumując, nie ma czegoś takiego jak demokracja liberalna. Może to być twór całkowicie nawet szczery w umysłach jakichś teoretyków. W rzeczywistości coś takiego nie istnieje i przykład Węgier, który pani podała, czyli Viktora Orbana, który rzeczywiście w słynnym, a może niesławnym przemówieniu kiedyś dla studentów nad Balatonem wysunął tę koncepcję demokracji nieliberalnej, pokazuje, że to nie jest żadna demokracja, dlatego że wybory są kompletnie nieuczciwe, nie ma pluralizmu medialnego i tak naprawdę nie jest to demokracja w dzisiejszym modelu demokracji przyzwoitej, liberalnej, czy to na wzór zachodnioeuropejski, czy amerykański. Ja, panie profesorze, dopytam tylko, bo wspomniał pan o tych bezpiecznikach demokracji, o tym, że
to się odnosi do kwestii praworządności przede wszystkim, działanie w granicach i na podstawie prawa. Tylko ja na przykład pobrzmiewają mi takie słowa niemieckiego skądinąd profesora Ralfa Dahrendorfa, który mówił o tym, że ustanowienie pewnych zasad to jest kwestia kilku dni, może kilku lat w bardziej skomplikowanych sprawach, ale tak naprawdę ugruntowanie pewnego podejścia do demokracji, to jest kwestia tak naprawdę dziesiątek lat. I w takim razie, skoro te bezpieczniki, o których Pan wspomniał, możemy stworzyć w ciągu kilku dni, tak samo możemy się ich pozbyć, prawda? Demokracji. No, to do mnie pytanie jeszcze, Tak. Tutaj tak. jeszcze Otóż znane jest to pojęcie, to przekonanie Ralfa Dahrendorfa, że demokrację tworzy się przez całe dziesięciolecia czy przez całe pokolenia i że się liczy przede wszystkim kultura polityczna. Ja nie jestem tak pesymistyczny, dlatego że choćby dzieje państw pokomunistycznych, takich jak Polska czy Węgry do roku 2010, pokazują, że jeżeli w społeczeństwie istnieją silne potrzeby emancypacyjne i prodemokratyczne, to instytucje demokratyczne niejako napędzają się dość szybko same. Oczywiście, tak jak pani powiedziała, bardzo łatwo je zburzyć, trudniej zbudować, ale zbudować je można, w szczególności w tych krajach, w których już istnieje jakaś baza, jakieś przygotowanie, choćby takie, które stworzyła w Polsce jeszcze za rządów PRL-u opozycja demokratyczna, dysydenci, i w nieco mniejszym stopniu, ale również intelektualnie bardzo godnym szacunku na Węgrzech. Mhm. To ja w takim razie z panem profesorem Grosse chciałabym chwilę porozmawiać właśnie na temat tych ram teoretycznych, które z profesorem Sadurskim w tym momencie nakreśliliśmy. Mówimy o tym, że demokracja musi mieć pewne bezpieczniki, ale też potrzebne do jej realizacji, do jej rozkwitu jest silne społeczeństwo obywatelskie i wiara społeczeństwa w siłę tej demokracji. Tymczasem ja mam przed sobą takie dane, taki sondaż właściwie przeprowadzony przez Fundację Kerbera w Niemczech, i ten sondaż pokazuje, że ten poziom zaufania obywateli Niemiec do samej demokracji bardzo gwałtownie spadł. Ja tutaj widzę, że o ile jesienią 2021 roku to była zaledwie 1/3 pytanych, która stwierdziła, że ma mniejsze lub niewielkie zaufanie do niemieckiej demokracji, tak w 2022 roku to było już 54% Niemców. Także widzimy, że to zaufanie i wiara w instytucje demokratyczne, to i ten przede wszystkim spadek wiary, to nie jest domena wyłącznie państw tak zwanych nowych demokracji, tak? które dopiero po 1989 roku pojawiły się na mapie politycznej Europy. Ale panie profesorze, chciałam zapytać o te Niemcy właśnie, bo mamy tam w tym momencie od kilku naszych debat, już właściwie rozmów, co róż przewija się motyw wzrastającej partii w Niemczech, partii Alternatywa dla Niemiec. Nasi komentatorzy co róż przywołują partię tę jako potencjalne niebezpieczeństwo na niemieckiej scenie politycznej i bardzo silnie zwracają uwagę na to, że jest to partia grająca na resentymentach szczególnie wschodniej części Niemiec, która no, też posługuje się takim charakterystycznym hasłem Volende die Wende, czyli jakby zakończcie ten zwrot, w domyśle mówiąc o 1989 roku i o nierównościach, które powstały wówczas na tym przełomie Niemiec wschodnich i zachodnich. Panie profesorze, w takim razie chciałam zapytać, no bo to w takim razie te deficyty demokracji, ta niewiara w demokrację, to jest także w pewnym sensie domena Zachodu, z tego co widać, i ta niewiara przenosi się też zapewne na poziom współdziałania w instytucjach europejskich. Jaka jest pana opinia w tym aspekcie? Ja myślę, że przede wszystkim tutaj przykład Alternatywy dla Niemiec jest bardzo ciekawy. Możemy rzeczywiście od niego zacząć. Ta partia już ma przecież w skali ogólnoniemieckiej ponad 20% poparcia, czyli to nie jest, byśmy powiedzieli, partia marginalna, tylko taka, która rzeczywiście już sięga po władzę, na razie na poziomie landów, i to wbrew
strategii, która partie mainstreamu stosowały w stosunku do nich, do tego ugrupowania, wykluczania czy izolowania właśnie tej alternatywy dla Niemiec od wpływu na władzę. I tutaj ja też uważam, że to jest oczywiście zagrożenie na wielu poziomach dla demokracji niemieckiej. Jest to partia również bardzo niebezpieczna z polskiego punktu widzenia, no bo ona ma po pierwsze bardzo silne tendencje prorosyjskie, które no wiadomo nam w Polsce kojarzą się zawsze niebezpiecznie, czy budzą takie tendencje u nas ogromne obawy. Natomiast niezależnie od tego, może to być również partia rewizjonistyczna o charakterze naszych ziem zachodnich, czy tych terytoriów, które po II wojnie światowej zostały przyznane Polsce. Tym bardziej, że nawet ostatnio Władimir Putin w sposób zaawansowany, ale wyciągał rękę do porozumienia z Niemcami, właśnie sugerując, podzielmy się ziemiami polskimi. Wy dostaniecie ziemię na zachodzie, a my weźmiemy sobie te wschodnie. W związku z tym taka partia w Niemczech no, budzi nasz niepokój w Polsce, ale jesteśmy przy demokracji w Niemczech, czy szerzej demokracji w Unii Europejskiej. Więc to jest partia niemiecka, która wyraźnie rośnie w sondażach opinii publicznej i też nie jest to jedyna partia, którą moglibyśmy powiedzieć o skrajnych poglądach, albo czasami jest określana jako antysystemowa czy populistyczna, która pojawiła się ostatnio w Niemczech. Również po lewej stronie pojawiają się takie partie, czyli to nie jest tylko kwestia, nazwijmy to, skrajnej prawicy. Ale to, co jest ciekawe dla systemu, ewolucji systemu politycznego w Niemczech, to przede wszystkim to, że wskazuje na to nazwa partii, czyli Alternatywa dla Niemiec. Otóż przez długi okres czasu system niemiecki ewoluował w ten sposób, że w zasadzie nie było alternatywy. Nawet jeżeli się zmieniały rządy, to no, długie lata rządziła przez kilka kadencji Angela Merkel, to po pierwsze. Ale po drugie, rządziły partie, które były zbliżone pod względem programu. Czyli miały taki, powiedziałbym, centrowy, liberalny program. I ta polityka taka, powiedziałbym, wyśrodkowana, ona wynikała również z tego, że mieliśmy chociażby wielkie koalicje, czyli główną partię na lewicy, główną partię na prawicy. One musiały uzgodnić jakiś kompromis i ten kompromis oczywiście był centrowy. W każdym razie, jeżeli przez całe dziesiątki lat mieliśmy taką politykę w gruncie rzeczy podobną w bardzo wielu sprawach, a jednocześnie pojawiały się różne kryzysy, to pojawiają się natychmiast w demokracji politycy korzystający z pewnego oczekiwania wyborców, żeby nastąpiła w końcu alternatywa. Jeszcze tą bezalternatywność dodatkowo pogłębia Unia Europejska, dlatego że my musimy pamiętać, że nawet Niemcy, którzy są najbardziej wpływowym krajem w Unii Europejskiej, też są oczywiście w jakimś stopniu ograniczeni przez integrację europejską. Nie wchodząc w ten temat, możemy się tylko domyślać, że ta demokracja narodowa czy swoboda demosu w poszczególnych państwach będzie jeszcze bardziej ograniczona w przypadku mniej wpływowych państw członkowskich, takich jak chociażby Polska albo jeszcze mniejsze kraje.
One jeszcze w większym stopniu zależą od decyzji podejmowanych na szczeblu europejskim, które są podejmowane albo na zasadach pewnego rodzaju kompromisu pomiędzy różnymi interesami narodowymi, albo wręcz w sytuacji przegłosowywania tych słabszych, mniejszych krajów. Czyli w tym wypadku ci wyborcy w demokracjach narodowych są jak gdyby pozbawieni już całkowicie możliwości wpływania na swój los. Przynajmniej z punktu widzenia wyboru rządu, który będzie alternatywą polityczną w stosunku do poprzednich lat. Więc moim zdaniem to jest podstawowy problem, zarówno w Niemczech, jak i w innych państwach członkowskich. Częściowo on wynika z pewnej kultury politycznej, tego dwupoziomowego systemu politycznego, który od wielu dziesiątek lat panuje w Europie, czyli Unii Europejskiej, czy Wspólnot Europejskich wcześniej oraz tej demokracji stricte narodowej. I ta bezalternatywność oczywiście rodzi bunt społeczny, oczywiście rodzi coraz bardziej radykalne postulaty, zwłaszcza wtedy, kiedy polityka okazuje się kolejnych rządów nieskuteczna. I chcę zwrócić uwagę, że alternatywa dla Niemiec wyrosła z dwóch kryzysów tak naprawdę. Kryzysu w strefie euro, gdzie oczekiwała alternatywy od swojego rządu, tak? Ale alternatywy w polityce, która de facto jest polityką Unii Europejskiej, czy polityką europejską, no bo Unia Monetarna to jest ten szczebel europejski. I druga, niemniej wyborcy, duża część wyborców bezskutecznie oczekuje tutaj zmiany, tak? Druga rzecz. Można, panie profesorze, powiedzieć, że ta alternatywa dla Niemiec to jest nie tylko alternatywa w sferze wewnętrznej, w sferze polityki wewnętrznej Niemiec, ale także względem polityki europejskiej w takim razie? Jeszcze bardziej nawet, dlatego że jak popatrzymy na przykład na Parlament Europejski, no, we wszystkich kadencjach od początku istnienia Parlamentu Europejskiego, kiedy on jest wyłaniany w wyborach powszechnych we wszystkich państwach członkowskich, zawsze rządzi, praktycznie rzecz biorąc, ten sam mainstream proeuropejski. Nawet politolodzy tacy jak Peter Mer wskazują, że to jest ułomność Parlamentu Europejskiego, czy szerzej tak zwanej demokracji europejskiej, bo ona jest bezalternatywna właśnie, czyli nie ma opozycji, która faktycznie może przejąć rządy. I to powoduje, zdaniem profesora Mera, że pojawiają się skrajne antysystemowe, populistyczne, eurosceptyczne ugrupowania. Właśnie wynika to stąd, że nie ma wymiany elit, nie ma wymiany rządów. W związku z tym to ciśnienie rośnie i jak gdyby elementem swego rodzaju choroby jest właśnie wzrost ugrupowań skrajnych, antysystemowych. Na poziomie europejskim to są ugrupowania eurosceptyczne, na poziomie narodowym to są ugrupowania takie jak Alternatywa dla Niemiec. Jeszcze jeden przykład, jeśli chodzi o Alternatywę dla Niemiec. Mianowicie ona też protestuje przeciwko polityce migracyjnej, a w zasadzie braku alternatywy dla tej polityki, nazwijmy to otwartych drzwi, bo nawet jak Niemcy częściowo starają się ostatnio zamykać te drzwi, to faktycznie robią to nieskutecznie. Czyli cały czas borykają się z gigantycznym napływem imigrantów. Obywatele niemieccy są temu przeciwni. Rząd jest nieskuteczny również dlatego, że nie jest skuteczna polityka Unii Europejskiej, która tutaj, przynajmniej w świetle deklaracji polityków rządu federalnego Niemiec, jest kluczem do rozwiązania tego problemu. No ale na poziomie europejskim ta polityka jest nieskuteczna. I wracamy w związku z tym do demokracji narodowej. Ona trzeszczy w szwach, Niemcy się buntują, te antysystemowe partie zyskują popularność, dlatego że kolejne rządy są bezradne i obywatele to widzą. Skoro jesteśmy przy temacie migracyjnym, to jeszcze jest jedno zjawisko,
które jest bardzo niebezpieczne dla demokracji niemieckiej, szerzej w innych państwach członkowskich czy na poziomie europejskim. Otóż tam się kumuluje pewnego rodzaju gigantyczne napięcie pomiędzy z jednej strony masową imigracją czy imigrantami, którzy w dodatku przynajmniej w części mają duży kłopot z asymilacją i integracją. Przecież nawet niedawno były demonstracje w miastach niemieckich popierające Palestyńczyków, które żądały wprowadzenia szariatu w Niemczech. No to jest chyba jakieś zagrożenie realne z punktu widzenia demokracji w Niemczech. Natomiast jeszcze większy problem polega na tym, że odpowiedzią na radykałów, w tym wypadku islamskich, jest radykalizacja części obywateli Niemiec, antyimigracyjna, która też, że tak powiem, chce coraz bardziej w radykalny sposób rozwiązać ten problem. Więc dochodzimy do ogromnego napięcia społecznego, które grozi eksplozją i które może prowadzić do bardzo różnych ryzyk z punktu widzenia bezpieczeństwa i stabilności państwa. Moim zdaniem nie dostrzega się tego, na jakiej bombie, można by powiedzieć, siedzą zwłaszcza społeczeństwa Europy Zachodniej, takie jak niemieckie czy francuskie. My częściowo zobaczyliśmy to w Szwecji czy we Francji, ale chociażby ostatnio również w innych krajach, kiedy wojna w Izraelu natychmiast przełożyła się na Europę Zachodnią i natychmiast pojawiły się dwa rodzaje demonstracji, które jak gdyby no, są częścią życia demokratycznego tych Zgadza się, państw. szczególnie w krajach, które mają duży odsetek imigrantów, ale właśnie pan profesor Grosse bardzo tutaj klarownie, myślę, przedstawił nam sytuację, w jakiej obecnie znajdują się Niemcy i ten wzrost napięć społecznych. Natomiast no my w Polsce z takim przypadkiem wzrostu napięć społecznych również mamy do czynienia, szczególnie po 2015 roku. Wydaje mi się, że od tamtego momentu nie tylko w warstwie publicystycznej, ale niemalże zewsząd słyszy się, że żyliśmy w permanentnym kryzysie tak naprawdę. Między innymi do tych kryzysów należał kryzys związany z praworządnością w Polsce i ja do tej kwestii praworządności chciałam tutaj przejść z panami. Z panem profesorem Sadurskim chciałabym właśnie porozmawiać o tym, bo od 2015 roku, jak już wspomniałam, słyszymy o tym, że no, mamy duży problem, tak? Mamy duży problem z tym, w jaki sposób interpretujemy wolę narodu między innymi. To jest bardzo często wskazywane w literaturze właśnie jako jeden z objawów kryzysów demokracji, że przechodzimy od tego trójpodziału władzy w kierunku wyrażania woli generalnej tak zwanej, czyli woli społecznej objawiającej się w wyniku wyborów, która miałaby dawać nieograniczony właściwie mandat do tego, żeby przeprowadzać wszelkiego rodzaju reformy. Natomiast chciałabym pana zapytać, bo przecież w Polsce bardzo często ekipa rządząca powoływała się na to, ale przecież w innych krajach ta praworządność również jest zagrożona, bo przecież na przykład sędziowie wybierani są w jeszcze bardziej upolityczniony sposób niż w Polsce. No i tym przykładem między innymi tego upolitycznionego sposobu wyboru sędziów bardzo często były właśnie Niemcy w Polsce. No i chciałabym zapytać pana, jak jest w rzeczywistości, jak wygląda kwestia wyboru sędziów w Niemczech i czy o Niemczech możemy powiedzieć, że Niemcy mają problem z praworządnością w takim razie? Już odpowiadam, ale jeśli można, Jasne, bardzo chciałbym proszę. nieco polemicznie z tym, co powiedział pan profesor Grosse. Otóż mnie się wydaje, że i tu mam zupełnie inny stosunek do tych kwestii, o których pan profesor mówił, że miarą dobrej demokracji jest poniekąd, w cudzysłowie, sytuacja, w której nie ma alternatywy. Znaczy, w której nie ma alternatywy wobec demokracji, w której jest szeroki stopień konsensusu, wytwarzanego na różne sposoby, albo w systemie dwupartyjnym, takim jak Stany Zjednoczone, Wielka Brytania czy Australia, gdzie
praktycznie trzecie partie nie mają możliwości dojścia do władzy, więc trzecie partie to są rozmaici, przepraszam za słowo, wariaci czy ekscentrycy, a tak naprawdę wszystko toczy się w ramach establishmentu między dwiema głównymi partiami, albo w systemie wielopartyjnym, pluralistycznym, w systemie wyborów proporcjonalnych, gdzie mamy do czynienia z większym pluralizmem partyjnym, ale i tak prędzej czy później koalicje wyrażają pewien fundamentalny konsensus. Oczywiście zawsze jest jakiś stopień pluralizmu, na tym polega demokracja. Można się spierać na przykład na linii tradycjonalizm, progresywizm, albo na linii liberalizm ekonomiczny versus interwencjonizm i tak dalej, ale wszystko się zamyka w ramach pewnego konsensusu. I ten konsensus moim zdaniem jest wyrażany przez obecny establishment Unii Europejskiej, czy to Parlament Europejski, o którym pan profesor z pewną niechęcią powiedział, czy ciała polityczne, takie jak Rada Europejska, która przecież reprezentuje rządy, czy Komisja, która jest takim ciałem bardziej technokratycznym. I ja myślę, że problem polega na tym, że w wielu państwach, czy to w Niemczech, przykład alternatywy, czy to w Wielkiej Brytanii, Brexit i tak dalej, doszły do głosu partie odrzucające tę w cudzysłowie non-alternatywność i w tym ja widzę ich problem, bo one są zagrożeniem dla demokracji, więc ja mówię Bogu dzięki za Unię Europejską, która jednak wspiera i stabilizuje ten trzon prodemokratyczny. Wszystko jedno, czy on będzie liberalny, lewicowy, konserwatywny, jakikolwiek, ale pewien trzon bez alternatywności wobec demokracji. A teraz odpowiadając na pani pytanie, otóż tak zwany konflikt wokół praworządności w Polsce od połowy roku 2015 nie wynika z jakiegoś fundamentalnego sporu społecznego co do tego, na czym właściwie praworządność ma polegać i że mamy do czynienia z pewnym kryzysem, jeśli chodzi o konsensus praworządnościowy, tylko z systemowego, zdecydowanego podważenia dwóch fundamentalnych zasad demokracji liberalnej. Czymkolwiek jeszcze może być demokracja, demokracja musi mieć po pierwsze realny podział władzy, wyrażający się przynajmniej negatywnie tym, że cała władza nie jest skoncentrowana w jednych rękach i wtedy już wszystko jedno jest, jak my tę władzę rozproszymy. Czy wedle modelu monteskiuszowskiego na te słynne 3 gałęzie władzy, czy wedle checks and balances, żeby ta władza była jakoś tam pokruszona, wzajemnie się równoważyła, to nie ma większego znaczenia. To ma znaczenie dla prawników, a nie dla nas, obywateli. Natomiast dla nas ważne jest to, żebyśmy wiedzieli, że nie jest tak, iż cała władza w najważniejszych sprawach skoncentrowana jest w jednym człowieku lub jego bardzo wąskiej grupie. To jest pierwsza rzecz, która została kompletnie podważona, gdyż cała władza została skoncentrowana w rękach jednego człowieka, a zatem de facto dyktatora Polski, Jarosława Kaczyńskiego, a ta władza, której on nie miał, to tylko dlatego, że zechciał ją komuś innemu delegować. A druga zasada to jest zasada rządów prawa, która wymaga tego, by prawo było ponad polityką. Znaczy, by politycy musieli dostosowywać się do prawa, które tylko raz na jakiś czas można zmienić, i to przy specjalnym wysiłku, refleksji i tak dalej, a nie na każdym kroku, kiedy jest to wygodniejsze dla nich dla umocniania ich władzy. A dokładnie z tym mieliśmy do czynienia w Polsce od końca roku 2015. I jednym z elementów instytucjonalnych tego jest niezależność sędziów, dlatego że sędziowie mają być arbitrami, między innymi w stosunku do polityków, a zatem nie mogą być od nich uzależnieni. I odpowiadam już na pani ostatnie pytanie, czy w związku z tym można powiedzieć, że w Niemczech mamy do czynienia z podobnym podważeniem niezależności sędziów, a zatem praworządności, jak w Polsce, bo przecież sędziowie są spolitycyzowani. No nie są.
Dam przykład najważniejszego organu, bo niewątpliwie najważniejszym organem i w Polsce, i w Niemczech, który ma kontrolować władzę, zarówno ustawodawczą, jak i wykonawczą, jest Trybunał Konstytucyjny. W Polsce Trybunał Konstytucyjny, w Warszawie, w Niemczech Federalny Sąd Konstytucyjny w Karlsruhe. Otóż wystarczy spojrzeć na sposób obsadzania sędziów. W Polsce mamy do czynienia z sytuacją, w której większość parlamentarna bierze wszystko. To znaczy obsadza sobie sędziów zwykłą większością Izby Niższej, a zatem Sejm. I teraz wyłącznie od kultury i zwyczajów politycznych zależy to, czy partia lub koalicja rządząca w cudzysłowie podzieli się z innymi na tej zasadzie, że gdy ona przejdzie później do opozycji, to z nią się również podzielą. Czyli, że następuje coś w rodzaju konwencji konstytucyjnej, że zwycięzca nie bierze wszystkiego, a najlepiej, żeby ci sędziowie byli najlepiej wykwalifikowanymi prawnikami. Może jakimiś dostojnymi profesorami prawa i mógłbym wymieniać nazwiska takich ludzi z polskiego Trybunału do roku 2015. Natomiast w Niemczech, czyli w Polsce, jest instytucjonalny system umożliwiający pełną 100% polityzację Trybunału Konstytucyjnego i Prawo i Sprawiedliwość pełnymi garściami, bez najmniejszych zahamowań, bez ograniczeń ze względu na konwencję albo na elementarną przyzwoitość czy uczciwość, z tego korzystał, powołując do Trybunału Konstytucyjnego osoby takie jak na przykład pani Krystyna Pawłowicz czy pan Piotrowicz, którzy tam przeszli od razu z Sejmu i gdzie zresztą byli znani jako najbardziej tacy radykalne jastrzębie pisowskie. Panie Natomiast w Niemczech jest ale chciałam pana zapytać a teraz o to, do Niemiec. Jasne, Jeśli pani pozwoli, oczywiście. porównam to z Niemcami. Otóż w Niemczech mamy do czynienia z Federalnym Trybunałem Konstytucyjnym, gdzie sędziowie są obsadzani w połowie przez Bundestag, w drugiej połowie przez Bundesrat. Najpierw w wyniku skomplikowanych konsultacji w ramach komisji międzypartyjnych, a następnie są wybierani większością 2/3, co oznacza, że musi dojść do pewnego konsensusu między głównymi ugrupowaniami co do tego, kogo obsadzą w tym Trybunale. 8 jest w jednym Senacie, 8 w drugim, po 4 do każdego Senatu wybiera Bundestag i Bundesrat. Ja osobiście znam kilku, a właściwie kilkoro, bo tam jest również parę kobiet, ostatnio pani profesor Susanne Bayer z Humboldta w Berlinie. Znam osobiście sporo obecnych lub byłych sędziów Trybunału Konstytucyjnego i oni mi opowiadali, jak wygląda. Po pierwsze, są to ludzie środka, ludzie umiarkowani, co do których jest spory konsensus między rozmaitymi partiami, a po drugie są wybierani w ten sposób, żeby nawet jeżeli akurat rządzi dana większość, żeby na przykład dać również coś zielonym albo innym. Czyli to nie jest polityzacja, bo to wymusza. Instytucjonalna metoda głosowania większością kwalifikowaną i to bardzo zawyżoną wymaga konieczność współpracy i konsensusu, a to jest najlepiej osiągnięte, jeżeli się powoła sędziów w miarę apolitycznych, którzy są po prostu dobrymi, przyzwoitymi, technicznymi prawnikami. Panie profesorze, to o co chciałam wcześniej dopytać, bo chodzi mi o źródła właściwie tego, jak to pan nazwał, czerpania pełnymi garściami z tego, że to politycy obsadzają w Polsce stanowiska w Trybunale Konstytucyjnym, bo to u nas tak naprawdę zaczęło się jeszcze za poprzedniej ekipy rządzącej, tak? Bardzo często wracaliśmy do tego, że ten wybór sędziów na zakładkę tak zwaną tych 3 sędziów, Tylko chciałbym się jak najbardziej. Ja jestem najdalszy tutaj od jakiejś apologii dla poprzedniej władzy, ale nie robili tego tak strasznie bezczelnie i tak totalnie. Rzeczywiście w roku 2015 postanowili, ponieważ 3 sędziów wakaty wygasały pod koniec 2015 w ramach
jeszcze dawnej kadencji, ale dwa nowe miały wygasnąć w grudniu, to oni powiedzieli, to my sobie od razu wszystkich 5 wybierzemy. Fatalny błąd, grzech, nieuczciwość i bezczelność. Ale tak naprawdę chodziło o 2 na 15 sędziów w Trybunale Konstytucyjnym. Teraz w Trybunale Konstytucyjnym, nie licząc 3 dublerów, bo wtedy od razu uchwałą Sejmu postanowiono, że wszystkich 5 się eliminuje, w tym również 3 prawidłowo wybranych, bo tych na wakaty otwarte w poprzedniej kadencji, czyli mamy 3 dublerów i 12 osób, wszystkich nominatów PiS. Czyli to, co poprzednia władza PO-PSL zrobiła na tyle, prawda, na ten centymetr, to PiS po prostu to wykorzystał i wykorzystał na kilometr, można tak powiedzieć. Panie profesorze, tutaj do pana profesora Grosse teraz się zwracam, bo rzeczywiście ta sytuacja z polskim sądownictwem, ona nam przysporzyła bardzo, bardzo długą przeprawę również z instytucjami Unii Europejskiej, jak Komisja Europejska, Trybunał Sprawiedliwości, Europejski Trybunał Praw Człowieka. Co róż w instytucjach tych zapadały wyroki mówiące o tym, mówię tutaj o sądach europejskich, mówiące o tym, że a to Krajowa Rada Sądownictwa nie jest uprawnionym organem do tego, żeby wyznaczać sędziów w Polsce. A to na przykład Trybunał Konstytucyjny w Polsce nie jest uprawniony do orzekania o statusie tego czy tamtego. I ja tutaj znalazłam taki raport, którego pan między innymi był autorem dla Instytutu Sobieskiego, na temat tego wpływu sporu o praworządność z Unią Europejską na środki, jakie Polsce przynależały się między innymi czy to z Funduszu Spójności, czy to z planu odbudowy. Ja tutaj też na naszych łamach Nowej Konfederacji miałam przyjemność rozmowy na przykład z profesorem Jackiem Czaputowiczem, który powiedział, że no przecież myśmy sami otworzyli tak naprawdę jako Polska instytucjom europejskim drogę do tego, żeby one takie wyroki wydawały, bo myśmy się sami do tych instytucji zwracali o to, żeby one o tym kształcie polskiego sądownictwa rozstrzygały. Inny minister, były minister spraw zagranicznych, profesor Witold Waszczykowski, mówi o tym, że myśmy zostali wprost przez Komisję Europejską oszukani, bo dostaliśmy wytyczne, które żeśmy wdrożyli, a mimo tego ten spór o praworządność nie został z Polską zakończony. W takim razie, panie profesorze, tutaj wspomniał też pan wcześniej o tym, że tak naprawdę, co by nie mówić o Unii Europejskiej, to Niemcy mają tam przemożny wpływ na proces decyzyjny. Chciałabym pana zapytać, no to co w takim razie? Te niemieckie ruchy wykonane rękoma organów Unii Europejskiej, o których też pan mówił, że nie do końca są takimi organami może niewybranymi demokratycznie, może nie do końca wypełniającymi ten demokratyczny imperatyw, czyli co? Niemcy wspomagali niedemokratyczne działania wobec Polski wykonywane rękoma Unii Europejskiej? Jak możemy interpretować to, co przez ostatnie lata działo się na linii Polska a Unia Europejska? Ja też może najpierw jeszcze pozwolę sobie Bardzo proszę. odpowiedzieć na poprzednie pytanie. Tutaj jest w świetle tych standardów, których domaga się Unia Europejska od wielu lat w Polsce, tak naprawdę od 2016 roku, jeśli chodzi o niezawisłość i apolityczność sędziów, to przyjrzyjmy się, jak to wygląda w Niemczech. Rada do spraw wyboru sędziów na poziomie federalnym. Ona się składa po pierwsze z 16 członków wybranych przez Bundestag. O tym wspomniał pan profesor Sadurski. A po drugie z 16 ministrów krajów związkowych. Ministrów, czyli czynnych polityków. Najczęściej to są ministrowie sprawiedliwości, czasami inni.
W przypadku Krajowej Rady Sądownictwa oczywiście Sejm wybiera tych sędziów spośród oczywiście wykwalifikowanych osób i to też tylko w części. Częściowo z tego, co pamiętam, mogą to być również politycy, natomiast ci politycy w Krajowej Radzie Sądownictwa to są raptem cztery osoby, czyli a 15 to jest, muszą być zawodowi sędziowie. A tutaj w przypadku Rady do Spraw Wyboru Sędziów w Niemczech, no jednak mamy połowę składu czynnych polityków. Nie byłych polityków, nie emerytowanych polityków, tylko czynnych. I teraz to jest jak gdyby pytanie, w związku z tym system wyboru sędziów, gdzie jest bardziej upolityczniony, w Polsce czy w Niemczech? Kolejna rzecz. W 2020 roku była dość taka słynna historia, że szefem Federalnego Trybunału w Karlsruhe, czyli Trybunału Konstytucyjnego w Niemczech, został były polityk CDU, parlamentarzysta CDU, prominentny w dodatku polityk CDU i oczywiście również nikt z tego tytułu nie robił żadnej specjalnej wrzawy, jeśli chodzi o praworządność w Niemczech. Natomiast jeśli chodzi o praworządność w Unii Europejskiej, no to tutaj przede wszystkim stawia się podstawowy zarzut instytucjom unijnym, w tym również Trybunałowi Sprawiedliwości Unii Europejskiej, czyli sądom europejskim. Zarzut dotyczący braku praworządności, że przekracza traktaty, że nadinterpretuje te traktaty, zwłaszcza jeśli chodzi o podział kompetencji pomiędzy tymi narodowymi a kompetencjami powierzonymi Unii Europejskiej w traktatach przez wszystkie państwa członkowskie. I to również przecież Sąd Konstytucyjny w Karlsruhe przynajmniej kilkakrotnie wypowiadał się o różnych instytucjach unijnych, że działają ultra vires, czyli poza swoimi kompetencjami, czyli poza tymi kompetencjami powierzonymi Unii Europejskiej w traktatach przez państwa członkowskie, czyli faktycznie instytucje unijne omijały lub wręcz łamały traktaty. No tak czy inaczej były w jakimś tam stopniu na bakier z praworządnością, przynajmniej zdaniem sędziów niemieckich. I to jest jakby też pewien problem, który w tych relacjach pomiędzy Polską a Unią Europejską występuje w temacie praworządności i który występuje w relacjach polsko-niemieckich na temat praworządności. Oczywiście tutaj nie wiem, czy o to pani również się pytała, ale przecież ta cała awantura o praworządność to nie jest tylko dyskusją między prawnikami, konstytucjonalistami lub nawet politologami zajmującymi się kwestiami prawnymi, ale też jest tutaj pewnego rodzaju sfera rosnących animozji pomiędzy Berlinem a Warszawą, która nie była tak naprawdę związana wprost z konfliktem o praworządność. Te spory tak naprawdę pojawiły się znacznie wcześniej, a można by powiedzieć, ten argument, że rząd konserwatywny w Warszawie jest niepraworządny i trzeba go sankcjonować, który zresztą wyciągnęli Niemcy, bo to kanclerz Merkel była inicjatorką wzmocnienia tych mechanizmów sankcyjnych w Unii Europejskiej na zasadzie
pieniądze w zamian za praworządność albo pieniądze w zamian za respektowanie wartości europejskich. No, to był też element tych dodatkowych konfliktów, które między Polską a Niemcami występowały na przestrzeni ostatnich lat. I tutaj pragnę zwrócić uwagę na jedną zasadniczą kwestię. Różnica pomiędzy Berlinem a Warszawą w gruncie rzeczy dotyczy przede wszystkim w największym stopniu, przynajmniej w moim odczuciu, kwestii zasadniczych takich, które wręcz można nazwać geopolitycznymi. To znaczy chodzi tutaj o to, że Berlin popiera na przykład centralizację, federalizację w Unii Europejskiej, podczas kiedy rząd konserwatystów w Warszawie tego nie popierał. Berlin popierał chociażby różne plany relokacji, nawet je inicjował w polityce migracyjnej. Warszawa to odrzucała. Berlin popierał przechodzenie na głosowanie większościowe. Rząd w Warszawie tego nie popierał. Były naprawdę duże rozbieżności, jeśli chodzi o relacje transatlantyckie, jeśli chodzi o stosunek do Rosji, do Nord Streamu, czyli współpracy rosyjsko-niemieckiej, niejako ponad głowami Polaków. To wszystko były, moim zdaniem, główne źródła konfliktu. Natomiast no, politycy niemieccy bardzo, moim zdaniem, umiejętnie starali się jak gdyby zaangażować w ten konflikt instytucje unijne, no i promowali ten nowy mechanizm sankcji europejskich odnoszących się do praworządności. Panie profesorze, już za moment oddam głos profesorowi Sadurskiemu, tylko bo tak zbliżamy się do końca naszej rozmowy, więc chciałabym na koniec jeszcze pana profesora Grossę zapytać w takim razie, no bo przez ostatnie lata słyszeliśmy takie bardzo wiele wymian, w cudzysłowie, uprzejmości pomiędzy Berlinem a Warszawą. Warszawa bardzo często odpowiadała tym, że Niemcy nie powinni nas pouczać. Natomiast chciałam zapytać, czy ma pan jakiś pomysł na to, jak te relacje między Warszawą a Berlinem uzdrowić? Czy to jest tylko kwestia praworządności, czy praworządność pana zdaniem to był tylko taki pretekst, żeby też zaszkodzić Warszawie. I to samo pytanie skieruję od razu do pana profesora Sadurskiego, tylko na początku pan profesor Grosse i później już głos podsumowujący profesor Sadurski. Bardzo proszę. Odpowiadając już krótko na to pytanie, moim zdaniem tutaj zasadniczy problem polega na tym, że my mamy dwie wizje geopolityczne, jeśli chodzi o relacje z Niemcami. Ta strona liberalno-lewicowa polskiej sceny politycznej jest, no jednak uważa, że to jest nasz najważniejszy partner, mówię o Niemczech, zarówno w Unii Europejskiej, jak i szerzej. Opowiada się w związku z tym za bliskimi relacjami z Berlinem i też opiera się na pogłębianiu czy wspieraniu, a przynajmniej aprobowaniu tych niemieckich pomysłów reform lub zmian w Unii Europejskiej, które chociażby prowadzą do centralizacji czy jakiejś tam federalizacji w jakimś tam stopniu. Natomiast druga strona jest podejrzliwa, nie ufa Niemcom, uważa, że w sprawach geostrategicznych, w sprawach Rosji są jednak rozbieżne interesy. W związku z tym nie można stawiać na Niemców i nie można też popierać tych zmian w Unii Europejskiej, które będą wzmacniać jeszcze bardziej pozycję Niemców w Europie. I mówiąc krótko, póki rządzili konserwatyści, no to oczywiście te relacje z Niemcami musiały być niedobre. I jak w momencie, kiedy oni zostali odsunięci od władzy, to te ugrupowania liberalne czy lewicowe, nowy rząd, prawdopodobnie doprowadzi do zbliżenia, poprawy relacji z Berlinem, między innymi dlatego, że będzie akceptować no, bardzo dużo pomysłów, które płyną od Niemców. Pan profesor Sadurski, to samo pytanie, przypomnę, tylko przed nami renesans w takim razie relacji Berlin-Warszawa na kanwie tego, co pan profesor Grosse stwierdził?
Jest pan wyciszony, panie profesorze. Mam wielką nadzieję, że tak. I wielkie tutaj nadzieje wiąże właśnie z nowym rządem Donalda Tuska. Ale muszę niestety z pewną przykrością dokonać pewnych errat, zanim przejdę do mojej konkluzji, bo ja niczego tu nie będę podsumowywał, to nie jest moja rola, ale moich własnych osobistych konkluzji. Otóż jeśli chodzi o... To nie jest tak, jeśli chodzi o Krajową Radę Sądownictwa, że w Polsce mamy do czynienia z radą, w której jakby większość mają sędziowie. Na 25 członków Rady jest 15 sędziów i 10 osób innych wedle konstytucji ex officio wchodzących, głównie polityków. Ale zgodnie z ukształtowanymi zasadami w Europie, one akurat nie dotyczą Niemiec, bo Niemcy nie mają Krajowej Rady Sądownictwa. Ale Krajowe Rady Sądownictwa istnieją właściwie we wszystkich demokracjach Europy kontynentalnej. Tam są przyjęte standardy, że większość w takiej radzie, która decyduje o nominacjach sędziowskich, awansach, zwolnieniach i tak dalej, muszą mieć sędziowie wybrani przez samych sędziów. I ponieważ polscy sędziowie w wyniku niekonstytucyjnej nowej ustawy z roku 2018 zostali powołani przez większość parlamentarną, czyli przez PiS. I są wszystko nominaci pisowscy. Ta Krajowa Rada Sądownictwa jest absolutnie sprzeczna z ukształtowanym dobrym modelem i między innymi dlatego została wykluczona z europejskiej sieci Krajowych Rad Sądownictwa. Jeśli chodzi o Sąd Konstytucyjny, to nie bardzo wiem, czy pan profesor gdy mówił o tych rozmaitych ministrach, którzy zasiadają w obsadzaniu sądu, czy chodziło o Sąd Konstytucyjny, czy nie. Jeśli chodzi o Federalny Sąd Konstytucyjny w Niemczech, to od 2015 roku już nie istnieje ta rada selekcyjna, ale jest to decydowane najpierw przez Komisję Bundestagu i Bundesratu, a później przez Bundestag i Bundesrat. I jak to się kształtuje, powiedziałem nieco wcześniej. Na koniec nie jest tak, że instytucje unijne takie jak Europejski Trybunał Sprawiedliwości, obecnie Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, przekracza prawo. To jest pogląd bardzo subiektywny, niepodzielany przez większość prawników unijnych. Oczywiście można powiedzieć, że oni błądzą i absolutnie niepodzielany przez Trybunał w Karlsruhe. Było kilka spraw, w których Trybunał powiedział w tak zwanej serii decyzji so lange, tak długo jak Unia Europejska nie gwarantuje w pełni realizacji praw człowieka, to Trybunał Konstytucyjny w Niemczech ma główną odpowiedzialność za to, ale za każdym razem podtrzymywali decyzje parlamentu niemieckiego, na przykład jeśli chodzi o traktaty w Maastricht i w Monachium. Natomiast była jedna jedyna sprawa, tak zwana sprawa Weissa, w której rzeczywiście oni powiedzieli, że pewna instytucja unijna, a mianowicie Europejski Bank, przekroczył uprawnienia i tam chodziło o bardzo szczegółowy drobiazg, w ogóle nieporównywalny z tym ekscesem tak zwanego Trybunału Konstytucyjnego Julii Przyłębskiej, który uznał kilka artykułów Traktatu Unii Europejskiej, w tym 2, 4 i 19, za niezgodne z polską konstytucją, z czego można by się po prostu śmiać, gdyby to nie było tak smutne. A zatem to moje, że tak powiem, pedantyczne, prawnicze uwagi. W pełni przyjmuję interpretację pana profesora, że cała ta debata na temat praworządności i na temat sankcji unijnych, a mówiąc bardziej po prawniczemu, tak zwanej kondycjonalności, to znaczy, że warunkiem przyznania funduszy jest spełnienie zasad, między innymi artykułu 2, czyli między innymi praworządności. Oczywiście można przyjąć, że to jest tylko przykrywka dla gry interesów geostrategicznych. Przyjmuję, chociaż nie podzielam tej perspektywy. W moim przekonaniu jest to absolutnie szczere ze strony i polityków, przecież nie tylko zachodnich, ale i polskich, szczere przekonanie. Polacy są tutaj bardzo głęboko podzieleni
Nie można mówić, że Niemcy coś chcą robić nad głową Polaków, cytat z pana profesora, bo nie wszyscy Polacy tak uważają, jak pokazały ostatnie wybory. Polska jest bardzo spolaryzowana pod względem także stosunku do Unii Europejskiej. Fakt, że tylko 2 państwa w Unii Europejskiej, czyli Polska i Węgry, znalazły się na celowniku, zarówno jeśli chodzi o kondycjonalność, jak i chodzi o taki sankcyjny artykuł 7 Traktatu Unii Europejskiej, no pokazuje, że może nie jest tak, że wszyscy są przeciwko nam, a my jesteśmy w tej oblężonej twierdzy i biedni musimy się przeciwko całemu światu, tu całej Unii bronić. Także mam wielką nadzieję, że po 15 października nastąpiła nowa era w relacjach między Polską a Unią Europejską. Zapewne drogą do tego będą inny model relacji między Polską a Niemcami, ale jak powiedziałem na początku, mnie polityka niemiecka nie interesuje. Natomiast jeśli chodzi o Unię Europejską, mam nadzieję, że nastąpi głębokie ozdrowienie. Szanowni panowie, ja za dzisiaj panom bardzo serdecznie dziękuję. Mam poczucie, że mamy naprawdę bardzo rzeczową i odświeżającą dyskusję za nami. Rozmawialiśmy dzisiaj o statusie quo demokracji, o praworządności i o relacjach polsko-niemieckich, dla których tło niejako tworzą te dwie płaszczyzny. Ja dziękuję bardzo panom profesorom, panu Tomaszowi Grzegorzowi Grosse i panu Wojciechowi Sadurskiemu. Ja nazywam się Gabriela Masztafiak i dziękuję państwu serdecznie za to, że byliście państwo z nami. Zapraszam na kolejne nagrania Nowej Konfederacji. Dziękuję.